zastanawiałeś się kiedyś, gdzie schroniłbyś się przed atakiem atomowym? Gdzie szukałbyś bezpieczeństwa na wypadek III wojny światowej? Czy pobiegłbyś na przykład do metra i skrył się pod ziemią? Pomysł dobry, ale pomyśl, jak daleko do niego masz i czy byś zdążył. No i czy w ogóle metro jest u ciebie w mieście? Za czasów zimnej wojny i okresu PRL w Polsce wszyscy wiedzieli, co robić. Podczas niebezpieczeństwa mieli biec do schronu, w piwnicy swojego bloku. W tych latach w każdym budynku budowano takie miejsca schronienia. Dlatego dziś wyruszysz razem z nami w podróż do wciąż funkcjonującego schronu pod jednym z warszawskich bloków. Właśnie idziemy w jedno takie miejsce, niby zwykły blok, a w podziemiach schron. Tu ciekawa sprawa, zobaczcie, na dole okienka, niby od piwnicy, wejście na klatkę i nagle w tym miejscu nie ma już okienek. Co świadczy tylko i wyłącznie o tym, że właśnie w tym miejscu znajduje się schron. Kot na listonosza zawsze działa. Zbiję. Schodzimy, dawaj. Dzisiaj porównamy schron do komputera, dlatego bo patronem naszej wyprawy jest firma MSI. Może takie porównanie wydaje wam się abstrakcyjne, ale uwierzcie, schron i komputer mają naprawdę wiele wspólnego. Do porównania w dzisiejszym filmie użyliśmy desktopa od MSI w obudowie i chłodzeniem od Cooler Master. I schodzimy powoli do schronu. Dobra, drzwi zamykam, bo po co mają nas widzieć, tak? Znaczy widzieć, tak nas będą widzieć przez takie drzwi, ale po co mają wiedzieć, że my tu jesteśmy? Schrony w blokach. Dobry. Na samym wejściu, jak widać, duże żelbetowe drzwi z zamknięciami na wypadek, żeby nikt z zewnątrz nie mógł wejść, jak ktoś od wewnątrz je zamknie. No i chodźcie dalej. Tu zobaczcie przedsionek, po jednej stronie drzwi, po drugiej stronie drzwi hermetyczne. Wchodziło się do środka, zamykało za sobą, następnie tu były otwierane i wchodziłeś dopiero docelowo do całego obiektu. Także nie było tak, że otwierałeś drzwi. Tu chodziło właśnie o taki bufor pomiędzy tym skażonym światem i tym Nieskażonym, czystym i pięknym. Ciężko go tak nazwać. No ale tak to wyglądało w teorii. Wielkie, potężne, naprawdę ciężkie drzwi żelbetowe. Z tej strony zamknięcia można było otworzyć i zamknąć z jednej strony. Słuchajcie, tutaj dookoła jest gazoszczelna uszczelka, czyli po zamknięciu tych drzwi i zamknięciu innych tutaj obiegów w schronie, schron robił się hermetyczny, zamknięty. Z zewnątrz tutaj się żadne szkodliwe czynniki nie dostawały. Bardzo ważna sprawa w schronach, jak i bardzo ważna sprawa w komputerach, to jest właśnie wytrzymałość. Więc posłuchajcie o wytrzymałości, którą daje MSI. Podobnie jak i w schronie, tak i w komputerze jakość i wytrzymałość użytych elementów powinna być jak najwyższa. Dlatego MSI zastosowało w płycie głównej Z370 Gaming Plus komponenty 5. klasy militarnej i technologię Guard Pro, co oznacza, że do produkcji elementów płyty użyto japońskich komponentów wykonanych z mocnych materiałów, np. tytanu. Gwarantuje to wysoką ochronę przed różnego rodzaju zakłóceniami oraz płynną, nieprzerwaną pracę, nawet w ekstremalnych warunkach, jak chociażby ten schron. Zastanawiałeś się, Kuba, co jest za tymi drzwiami? Nie, interesuje mnie to też. Od początku, jak tu weszliśmy, nie zajrzeliśmy, aż szkoda. Obstawiamy, co będzie. Ja obstawiam, że jakaś część związana z wywietrzeniem, z elektrownią, z wodą, taka socjalna. Ja też obstawiam socjal, kible. No możliwe, no dobra, to jest, nie widzieliśmy tego, teraz razem z wami tam wejdziemy. Ciach. Co mamy? 1-0. No i są kible, no i jest tutaj wywiecznik. Aha, to jest ten WKS 150M, tak? Tak. Automatyczna klapa wywiewna, ponieważ w schronie panowało podciśnienie, bo cały czas było tłoczone powietrze przez filtry. Mam nadzieję, że te filtry znajdziemy. To słuchajcie, tutaj tworzyło się większe ciśnienie niż to, które jest na zewnątrz. No i tak nie powinno być. Dlaczego? Dlatego ta klapa była ustawiona na daną dawkę ciśnienia i
podczas tutaj wyższego skoku ciśnienia klapa się automatycznie otwierała i następował właśnie wyrzut powietrza na zewnątrz. To było 150 m3 na godzinę taka klapa była w stanie obsłużyć. No widzicie, sprzęt wojskowy, a stoi do dzisiaj i jeszcze działa. Nawet sobie palce ubrudziłem, bo jest nasmarowany, czyli ktoś o to dba. Pytanie, czy ktoś też dba o te toalety tutaj. No tutaj też jest. Myślisz, że te drzwi są zamontowane już później? Nie, myślę, że to są te stare drzwi. No zobacz Przy sobie. stronie. No, Zobacz to sobie sobie takie, na ewidentnie kiedyś miałem takie w domu właśnie, za czasów PRL-u Tak. z okienkiem takim. To chyba wszyscy mieli nawet w swoich domach, nie tylko w schronach. Dokładnie. Jeszcze ciekawa sprawa, zobacz tutaj. Jest drewniana deska. No, jakby umyć, to można by potem sobie drewnianą. No, mógłbyś sobie jako podkowę zawiesić na szczęście. Idziemy dalej? Dawaj, idziemy dalej. No dobra, to drzwi zamykamy do toalety. I Konradzie, naprzód marsz. Zobaczmy, co jest tam. Chodźmy. Schron zaadaptowany już na piwnicę, jak widać, na użytek zwykłych ludzi. No, teraz już raczej nie będzie potrzeba ucieczki do schronu, teraz do piwnicy przed atakiem najeźdźców, no chyba że Korei Północnej, no ale wątpię to, że będzie chciałbym się aż do Polski lecieć. Albo Rosji ewentualnie, ale jak będą bombardować, to taki schron też nie pomoże. Zobacz, jeszcze jedna ciekawa rzecz. Cały czas idziemy wzdłuż tej wentylacji tutaj. Czyli jest szansa, że dalej stoją tutaj, wiesz, te filtry, to nie? No. Zobaczcie, jest system wentylacyjny i to jest ten nawiewowy, który do środka leciał. W tym miejscu można było sobie to otworzyć albo zamknąć. Jeszcze trochę to działa. Więc idąc w tamtą stronę, gdzie teraz stoi Konrad i świeci, powinny być filtry i cały system pompujący powietrze do schronu. Nie są filtry. Można powiedzieć, że może nie mózg, ale serce schronu jak najbardziej. Jedna z ważniejszych rzeczy. Serca, może nawet płuca. To chyba by było bardziej adekwatne. Kto by się zastanawiał, że takie miejsce można znaleźć jeszcze pod czyimiś domami w piwnicy? Przypuszczałbyś, że u Ciebie w piwnicy jest coś Nigdy, takiego? powiem Ci szczerze. No jest to na pewno ciekawe, bo ja sam byłem trochę, wiesz, wątpiłem w to, że coś takiego znajdę. Że jeszcze nie wynieśli. No, a naprawdę fajna rzecz. RM200, czyli urządzenie filtrująco-wentylujące. Tą szeroką rurą wpadało powietrze z zewnątrz schronu, przechodziło przez ten cały system tutaj filtrów i czyszczenia, a następnie tą wąską rurą, prostokątem, wypadało na zewnątrz do środka schronu. I właśnie po to był ten właz wyrzutowy powietrza, który przed chwilą Wam pokazywaliśmy, żeby zachować tą różnicę ciśnień tutaj w schronie i pomiędzy tym, co jest na zewnątrz. Te dwa baniaki to są filtry. W środku były wkłady węglowe, które oczyszczały powietrze. A tutaj w tym miejscu jest zawór. Jest otwarte, zamknięte? Teraz jest zamknięte. Czyli tak jest otwarte w tą stronę. Czyli musisz tak? w lewo moje lewo do otworzenia. Czyli tak jest otwarte w tym miejscu, no i teraz już cały układ działał. Ale słuchajcie, coś to musiało napędzać. W tym miejscu najprawdopodobniej stał silnik trójfazowy indukcyjny. Świadczyć może o tym ten sparciały pasek tutaj. No ale co by było, gdyby ten silnik przestał działać? W tym miejscu mógł stanąć człowiek i napędzać cały ten system manualnie. To co, napędzamy manualnie? Myślisz, że jeszcze to działa? Myślę, że tak. No. Taka wiesz, technologia z PRL-u. Bo w tym miejscu tutaj jest wiatrak, który dmucha powietrze, więc jeżeli pchnę, to powinno działać. Jak obstawiasz? Czyń honory. No. A jak wy Myślę, obstawiacie? że zaśniedziałe, ale ruszy jak mocniej chodzi. Ruszy. To, co na dole słychać, to jest dźwięk paska, no on tak przeskakuje, ale cały system słychać, że idzie. A przyłóż rękę do nawiewu, a tu jest nawiew, czekaj. Czujesz coś? No, No i dzięki temu ludzie mogli oddychać. czuć powietrze. Fajna sprawa. System filtrów i wentylacja w schronie to jest coś najważniejszego, bo bez tego nie można żyć. Ale komputer też ma swój układ chłodzenia i wentylacji, więc posłuchajcie, jak on wygląda w przypadku karty od MSI.
Jednym z najważniejszych elementów schronu jest system wentylacyjny. Bez niego przecież raczej nie uda nam się długo przeżyć w zamknięciu. Podobnie sprawa ma się z chłodzeniem w komputerze. Mocna karta graficzna MSI GeForce GTX 1060 z 6-gigową pamięcią potrafi działać cuda w grach, ale i wydziela ciepło. Dlatego firma MSI zastosowała technologię Twin Frost 6, czyli specjalne deflektory umieszczone na radiatorze zwiększające powierzchnię chłodzącą. Dzięki temu poprawia się sprawność chłodzenia, co z kolei przekłada się na niższą temperaturę pracy i lepszy komfort gry. Ciekawą opcją jest funkcja Zero Froze, która powoduje włączenie wiatraków tylko w momencie wzrostu temperatury karty graficznej. Dzięki temu nie kręcą się one cały czas, co zapewnia nam ciszę. No dobra, to system wentylacji mielibyśmy już załatwiony, ale został nam system wody. Przy tak małych schronach wodę magazynowało się w baniakach. Może niekoniecznie takich, aczkolwiek nikt tutaj raczej nie przewidywał stałego magazynowania wody. Zakładało się, że woda będzie cały czas dostarczana jeszcze z zewnątrz. No, tak to mniej więcej działało. Podobnie też było z prądem. Też zakładano, że przy tak małych stronach oczywiście, że prąd będzie nam dostarczany z zewnątrz. Ale co ciekawe, zobaczcie, jakie tu mamy grube ściany. Zrobiło się trochę cieplej, więc zdjąłem kurtkę, ale nie o tym mowa. Pamiętacie na początku filmu, jak Kuba mówił i szliśmy obok bloku, że są okienka i nagle one się kończą? To z tego względu, no, schron ma chronić, a nie po prostu ładnie wyglądać. No a przy okazji zobaczcie na te ściany, a propos chronienia. Specjalne, grube, żelbetowe ściany po to, aby na wypadek bombardowania schron przetrwał. Więc jak już jesteśmy w kwestii bombardowania, to co w wypadku, kiedy zbombardują ten budynek i on się zawali, to jak my stąd wyjdziemy? Wyjdziemy wyjściem awaryjnym, więc poszukajmy takiego wyjścia. Zastanówcie się na tym, gdyby ten blok został zbombardowany, to ludzie powinni mieć jakąś ewentualność. I ta ewentualność znajduje się tam, a mianowicie w postaci wyjścia awaryjnego. Tylko zostaw sobie, Kuba, aparat, bo tam będzie niezły syf. Tak, masz rację, bo to może w różnych stanie być, to nie? Tak, ciekawe, czy to się otworzy. Patrz, zasuwy są, takie blokady, ale to chyba wystarczy mocno pchnąć. Pierwsze przejście. Co? Za pierwszym strzałem. O jakim to jest stanie ładnym. Przepięknym wręcz. A tu jeszcze instalacja normalna dosięgła. Jakieś stare puszki. A tu zobaczcie, kończy się to zaraz. W ogóle to te wyjścia awaryjne to są takie grzybki, które możecie kojarzyć na osiedlach. I co jest jeszcze ciekawe, że ich budowa była zawsze według określonego schematu. Czyli połowa wysokości bloku plus 3 metry. No i tędy mogli ludzie sobie w razie co uciec, tak? Chodźmy, dojdźmy do końca. No po prostu jest od góry zabetonowane, tak? Ale standardowo można było kiedyś tędy uciec. Czyli co tam widzisz? Klapę metalową? Nie, betonową, ale tu jest taka siatka, co nie? Aha. I co? Da się tam coś zrobić? Nie, to nic nie ma, tu jest sufit nade mną. No dobra, no to nad nami jest wyjście, no i tyle. No ale ciekawa opcja, że zawsze każdy schron musi mieć 2 wyjścia, co nie? Tylko zobacz, że ten schron, raczej to wyjście jest tak niedaleko od samego bloku, że tak naprawdę gdyby on się zawalił czy zburzył, to mogłoby i tak... Mogło się na niego zawalić, co nie? To prawda. Tak średnio pomyślałem chyba, ale... Chodźmy zwiedzać dalej. Tak swoją drogą też się zastanówcie, czy chcielibyście mieć w bloku piwnicę czy schron? Czy na poczet bezpieczeństwa można zaoszczędzić więcej miejsca? No decyzję zostawiam wam. Tak naprawdę w schronie najważniejszy jest człowiek, bo on jest mózgiem całej tej operacji. Za to w komputerze mózgiem jest procesor. W schronie mózgiem operacji jest człowiek, dowódca, w komputerze natomiast procesor. Ponieważ to na ich barkach spoczywa największa odpowiedzialność za prawidłową pracę, powinni oni działać szybko i skutecznie. Dlatego płyta główna MSI Z370 Gaming Plus wyposażona została w podstawkę LGA 1151, obsługującą najnowsze procesory Intel 8 generacji. Słuchajcie, ponieważ ten odcinek powstał przy współpracy razem z MSI, to czymże on byłby, jeżeli jest o komputerach i o schronach, bez gameplaya? Także wisienki,
chodźmy pograjmy. Chodźmy, pograjmy w schronie. Będę grał w grę. Chcieliśmy nagrać gameplaya w schronie. Niestety przed chwilą wywaliło korki, więc nie mamy wyboru, nagramy go w domu. Nie ma to jak grać w Fallouta po zwiedzaniu schronu. Ponieważ film powstał przy współpracy z firmą MSI, mamy dla Was konkurs. Do wygrania będą myszka, plecak oraz słuchawki od firmy MSI. Zasady są proste, wystarczy polubić ich fanpage na Facebooku oraz w komentarzu poniżej filmu napisać w jaką grę i dlaczego najchętniej byście grali na tym komputerze. No to co? Życzymy powodzenia i do zobaczenia na następnej wyprawie. No i gitara.